Villa de Leyva to piękne kolonialne miasteczko z mnóstwem atrakcji dookoła. Część z nich zobaczymy w dzisiejszym odcinku Rytmu Przygody. Zapraszam. Czegoś mi w Villa de Leyva brakuje. Na pewno nie pięknej kolonialnej architektury z XVI wieku. Nie brakuje też ciekawej historii. Ot na przykład założyciele miasta musieli je przenieść o kilka kilometrów, gdyż dekret króla Hiszpanii zakazywał zabierania ziemi tubylcom. Chwalebne. Pod koniec XVII wieku ekonomia miasta padła ofiarą eksploatacyjnego rolnictwa. Wyjałowienie ziemi połączyło się w czasie z zaćmieniem słońca, co Franciszkanie zdecydowanie odebrali jako znak kary boskiej za grzechy, zaś tubylcy jako zemstę boga kukurydzy za sadzenie innych zbóż. Od XVIII wieku Villa de Leyva przestała się więc rozwijać, co pozwoliło jej zachować autentyczną architekturę hiszpańskich kolonistów. Ta z kolei stała się w wieku XX magnesem dla bogotańczyków, którzy masowo odwiedzają Villa de Leyva w weekendy. Nie brakuje więc sklepów, kawiarni i restauracji. Cazuela boyacense to taka fajniejsza wersja niesławnej changui z Bogoty. Tutaj mamy zupę mleczną z chlebem, serem i jajkiem oparte na rosole. Smakuje lepiej niż można by przypuszczać. Villa de Leyva słynie z czegoś, co nazywa się besito da novia, czyli pocałunek narzeczonej. Są to słodycze w kolorowych paczkach. Wygląda ładnie. W środku jest ciasto, polewa lukrowana. Bardzo to smaczne. Obrzydliwie słodkie. A teraz przez 10 minut patrzcie, jak żuje besito da novia. Niedaleko Villa de Leyva możemy podziwiać największą na świecie konstrukcję ceramiczną. Cały dom. Architekt Octavio Mendoza Morales, który zbudował ten dom, na początku mieszkał w nim. Jednak tyle osób prosiło go o wizytę, że stało się to niemożliwe. Wobec czego otworzył dom dla zwiedzających, a sam wyprowadził się Dża wie gdzie. Z gorąca na dworze wchodzę do środka tego domu i od razu czuję chłód. Wszędzie na kranach przy gazie są ostrzeżenia. Nie otwierać, nie dotykać, bo to wszystko jest podłączone i działa. Macie ochotę na grilla na tarasie? Zbiornik na ciepłą wodę. Kreatywny śmietnik. Wow, to było coś. Co powiecie na spacer na punkt widokowy? Mógłbym jeszcze zwiedzić muzeum paleontologiczne albo obejrzeć sztuczne jeziora Pozos Azules, ale chyba potrzeba mi dawki adrenaliny. Dla poszukiwaczy przygód, takich jak moja skromna osoba, 20 km od Villa de Leyva jest Paso de Ángel. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. Przejście Anioła to górska ścieżka z urwiskiem po obu stronach. Przewodnik wyjaśnia skąd zabezpieczenia. Venían las personas sin ningún sistema de seguridad a pasar por aquí. Habían otras personas que ya llevaban la actividad al extremo, se traían motos y bicicletas, lo pasaban por aquí. Wielu na taki wyczyn porywało się po kilku piwach z tragicznymi skutkami. Wracamy ziplinem. A teraz pędem do miasteczka. 6 km i godzina do ostatniego autobusu. Zobaczymy, czy się uda.
Sorry, zmień swój język, a zmienisz swoje życie. Nie czy się uda, tylko czy podołam. Jestem na czas. Noc zapadła nad Via de Leyva, ale zwłaszcza w weekendy nie zasypia ona tak szybko. Wieczorem piwo, rano kawa i wracamy do Bogoty? Nagram jeszcze outro. Zdaję sobie sprawę, że tylko podrapałem powierzchnię tego, co dookoła Via de Leyva i w samym miasteczku można zobaczyć. Zapraszam Was, abyście sami eksplorowali tą część Kolumbii. Jeśli zatem zdecydujecie się odkrywać atrakcje Via de Leyva, nie popełnijcie tego błędu co ja i poznajcie mieszkańców miasta, bo tego właśnie brakowało mi w dzisiejszej przygodzie. Obiecuję Wam, że rytm przygody będzie odtąd bardziej społeczny. Na razie. Gracias. Dale, mano.